Cześć wszystkim. Dzisiaj będą rozpakowane dwie paczuszki. Jedna z monetkami, a druga nie. No zobaczcie, co tam do mnie przysłali. Dwie paczuszki. Tą jedną na razie odkładam. Otworzymy ją na końcu. A teraz ta, no na co wszyscy czekamy, z monetami. Paczka od mojego, w sumie chyba ulubionego dostawcy. Jest bardzo mała tak naprawdę, dlatego że no wszyscy wiecie, że ostatnio ceny podskoczyły bardzo do góry, więc tak naprawdę nie robiłem dużych zakupów. To są zakupy, tak naprawdę taka moja taktyka, że jeżeli ceny są duże, ja kupuję cały czas regularnie. Natomiast kupuję wtedy rzeczy, które albo jakoś mnie zaskoczą, albo mi się podobają, albo po prostu chcę mieć je, lub są to serie, które akurat wyszły w danym momencie, a jeszcze ich nie mam, a które zbieram. Dobra, chrupki. Standardowo duża ilość, no ale to fajnie, paczka zabezpieczona. Wywalmy je. I tu mamy zawiniątko. Tak naprawdę z tego zamówienia czekałem bardzo na dwie monety. Dlatego, że na nich zależało, a 4, no tak powinna być taka ilość, to po prostu inwestycyjny zakup. To dobrze zapakowane. Może zdejmiemy z tej folii. No i co tu mamy? Pierwsze dwie. Panda. Bardzo ładna. Z 2022 roku. Przyzna się, że ja pand nie zbierałem wcześniej i pewnie nadal nie będę ich zbierał jakby wszystkich, ale kupiłem specjalnie dwie. Jedna pewnie zostanie u mnie. Dlaczego się skusiłem? Dlatego, że to jest ta panda z takim birthmarkiem wybitym na 40-lecie bicia. Nie przypadałem, bo wkurzało mnie to, że one mają te 30 gram, a nie pełną uncję. Taki chiński wałek. Obciąć na milionie monet po 1 gramie i mamy kolejny milion monet. Przynajmniej mamy dużo kruszcu do wybicia kolejnych monet z tego grama. Tak to odbieram. Natomiast kurde, no jakoś genialna, bardzo fajne. Nie będę teraz rozpinał może, ale podoba mi się. No, a były w srebrnej mennicy, bo stąd jest ta paczuszka. Akurat w tym momencie przecenione i były tańsze niż kolejne monetki, które tutaj mam, czyli pandy z tego roku, 2023. A ja chciałem mieć, dlatego że jakoś widzę, mi się podobał, kurde, te lustro, no bardzo ładne lustro, naprawdę świetna jakość tych monet. Jestem pod bardzo dobrym wrażeniem. Więc pandy na propsie.
Tak. Czyli mamy pandzioszki. A tam zostały już kolejne monety, na które tak naprawdę czekałem. I na tą, dlatego puściłem już to zamówienie, bo wreszcie doszła. Na tą monetkę czekałem. Jest to kolejna z serii, może otworzę, bo ten kapsel jest taki. O, udało się. Pressburg Mint. Kolejna już czwarta teraz będzie, bo mamy wcześniej Diany, mamy wcześniej Mona Lisę i Mary Moore, a teraz mamy Icon i jest nią królowa Elżbieta. Bardzo mi się podobają te monety. Widzę, że mamy innego emitenta, czyli Niue, bo na wcześniejszych seriach też była Elżbieta, tylko z tych krajów wyspiarskich. Nie wiem, czy dobrze widać wizerunek Elżbiety. W zależności pod jakim kątem się spojrzy, to widać to lepiej albo gorzej. W planie będzie seria, jakby cały odcinek o tej serii, więc dokładniej wtedy opowiem o wszystkich. Ale teraz mam już ją całą. Tak. No i ostatnia monetka w tej przesyłce. Jestem fanem liścia klonowego, jak wiecie. I takiego czegoś nie miałem. 2015 rok. Liść klonowy, ale zobaczcie, podwójny, a raczej 1,5 liścia klonowego, bo mamy tu 1,5 uncji. Na wizerunku 3 listki. Oczywiście Elżbieta II. Ładny kapselek zaokrąglony. No i 1,5 uncji. To jest w ogóle pierwsza moneta w takiej gramaturze. Mam już monety 2-uncjowe, są tam 5-uncjowe. Oczywiście 1 i mniejsze gabaryty, ale 1,5-uncjowej monety jeszcze nie miałem. No ładna, fajna rzecz. Naprawdę jestem zadowolony z niej. I bardzo fajny stan. Dobra. Tutaj mamy to, co nam teraz przyszło, monetki. I tak jak mówię, no moja taktyka. Zbieram sobie. Zazwyczaj jest tak, że to, co na koniec miesiąca mi zostanie, jakiś tam pieniądz na koncie, wydaję sobie na kolejną uncję srebra. A to jest fajne w Srebrnej Mennicy, że mogę taką całkowitą uncję trzymać u nich sobie, nazwijmy to w otwartym zamówieniu. Opłaconą już, czekającą tylko na przesyłkę. Jak uzbieram sobie kilka uncji, zamykam zamówienie i robię prześlij już z wysyłkę. Wtedy oszczędzam na każdej monecie wartość przesyłki. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, no to pamiętajcie, że koszt przesyłki powinniśmy też wrzucać do ceny monety. I we wszystkich tych obliczeniach ze stopą zwrotu z inwestycji, z stopą zwrotu z naszych pracujących pieniążków powinniśmy uwzględniać tą przesyłkę. Robiąc to w ten sposób, że przesyłamy większą ilość monet, obcinamy te koszty. No dobra, a teraz na koniec taka mała przesyłeczka, którą chciałem mieć do kanału. Zamówiłem sobie trzosik, tak jak nazwa kanału, czyli taką sakieweczkę, trzos, w którym będę trzymał sobie uncję srebra. Teraz go muszę wypełnić srebrem. Muszę sobie troszkę zmienić chyba wizerunek tego układu. O, trzosik pełny
i będzie wypełniany sreberkiem. No i tyle. 6 uncji srebra, 6,5 uncji srebra i srebrny trzos. W dzisiejszym rozpakowanku. Zostawcie, jeżeli możecie, kciuka. Opiszcie, jak wam się podobały monety. Dajcie subskrypcję. Dzięki i na razie do zobaczenia do kolejnego.